Witam Was, już z ambony. Jak widzieliście, mieliśmy pierwszego zwierza. Dochodząc do ambony już był w rowie rogacz. Notabene pił wodę, więc no, jednak sarna pije wodę, ale kiedyś mi się to uda nagrać na czysto. Słuchajcie, trochę wieje, mamy koniec kwietnia, ten odcinek będziecie oglądali troszkę później. Będzie ten materiał podzielony jakby na dwie części. Dlatego, że postanowiłem, dzisiaj przyjechałem troszkę wcześniej do łowiska, ponieważ tak naprawdę chciałem Wam omówić jakby dwa materiały, a nie dam rady tego zrobić w jednym, ponieważ do jednego mam bardzo fajną, dograny materiał od kolegi Darka, za co mu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, a materiał ten dotyczy Rexa. Borys jest na dole, odpiąłem mu obroże z Rexem, obroże mam tutaj i chciałem Wam trochę na ten temat pogadać i opowiadać, dlatego że pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać, co tak naprawdę ta obroża jeszcze, jakie ona ma funkcje, ponieważ tak jak Darek zauważył, w dalszej części materiału będziecie mieli dogranego Darka. Nie powiedziałem Wam o tym. Ja po użytkowaniu tego lokalizatora prawie 7 tygodni, dosyć intensywnie, znaczy użytkowanie. Użytkujemy go na współkę z Borysem, tak. Mogę Wam powiedzieć, że coraz bardziej się do niego przekonuję. Urządzenie jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo dobre. Może nie najlepsze, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy doskonałej. Nie ma, po prostu nie ma. Natomiast jest naprawdę niezły. Ma masę funkcji, które Wam teraz spróbuję pokazać, jak one działają. Więc rzucę kamerę zaraz w dół. I w trakcie tej zasiadki będziemy sobie tu przy tym rzepaku sobie zasiedliśmy w jednym z moich ulubionych miejsc i trochę Wam poopowiadam o tym. Natomiast chciałbym, żebyście posłuchali opinii zawodowego podkładacza z krwi i kości, z pełnego serca, którym jest Darek. On temat lokalizatorów zgłębił, to będziecie mieli w drugiej części materiału. No i myślę, że jest to... Sami sobie musicie wyrobić opinię. Ja uważam, że urządzenie godne polecenia, natomiast mówię, czy kompletne, czy doskonałe, no tego nie wiem. Na pewno niedrogie w użytkowaniu. No i chyba tyle, a resztę będziecie musieli ocenić, że tak powiem, sami. No i trzymajcie kciuki, żeby nam tu jakieś dziki wyszły. Nie przyjechałem tu nie bez kozery, bo powiem Wam, że wiem, że tutaj dziki powinny jakieś być. Coś tutaj widziałem, a czy one tu dzisiaj wyjdą, no to czas pokaże. Urządzenie, tak jak mówię, relatywnie nie jest drogie w użytkowaniu, bo jeżeli popatrzymy na abonament, 69 euro na cały rok, to w porównaniu do całego kosztu utrzymania psa, kosztów weterynaryjnych, ewentualnych, oczywiście mówię tutaj mocno asekuracyjnie, ewentualnych kosztów leczenia, to jest naprawdę nic, kompletnie nic. Także no, co Wam mam powiedzieć? Zapraszam Was, spróbuję Wam pokazać te funkcje. Nie zrobię tego może mega profesjonalnie, bo nasz kanał nie jest kanałem jakby stricte takim mega profesjonalnym, ale z punktu widzenia użytkowego, moi drodzy, z punktu widzenia użytkowego jest to... My przetestowaliśmy to naprawdę dogłębnie i uważam, że jest to urządzenie warte zainteresowania, przynajmniej. No i tyle. Jak będziecie potrzebowali więcej, jakiś tam opis, szczegóły, to będziecie mieli to u nas na stronie internetowej. Możecie wejść na Sudecką Ostoję, tam będziecie mieli wszystko ładnie napisane. Natomiast z punktu widzenia praktycznego, ja Wam to urządzenie polecam. Wysłuchajcie Darka, bo wie, o czym mówi, ma wiedzę, a to będzie w drugiej części materiału. A teraz Was zapraszam, żebyście popatrzyli okiem Waszym na ekran mojego telefonu i tam zobaczycie kilka funkcji. Mam go ze sobą, więc spróbuję to jakoś trzymać w jednej ręce, w drugiej ręce spróbuję Wam pokazywać te funkcje, ponieważ będziemy włączać światło, będziemy włączać wibracje, no i wiele innych. Pokażę Wam mapę, bo on został włączony przeze mnie w momencie, kiedy ja tu jechałem, zapisał nam pewnie całą trasę, jeszcze nie patrzyłem, ale powinien zapisać, więc zapraszam do obejrzenia i jak macie jakieś pytania, to oczywiście możecie pisać, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o łapie zostawienia pod filmem i jak macie pytania, to piszcie. Spróbuję Wam odpowiedzieć. A teraz zapraszam. Także moi drodzy, jesteśmy już w aplikacji. Widzicie Borysa. Ja go tutaj nazwałem sobie Rex, ale to po prostu siedzimy sobie na tej ambonie. Pies jest pod spodem. Oczywiście mam to urządzenie w ręce, ale chciałem Wam pokazać. Jesteśmy tutaj.
Mamy piękne pole rzepaku, to które widzieliście w kamerą za mną, to jest akurat to pole, które Wam pokazuję tutaj, ale do rzeczy. Mamy tutaj masę funkcji, ale po kolei. Wchodzimy sobie, klikamy sobie w pieska i możecie sobie tutaj, o, mamy tutaj wyświetlony Rex, rozwijamy i co ciekawe, możecie obejrzeć historię Waszych polowań. I teraz jeżeli chodzi o dzisiejszą, klikamy i zobaczycie naszą trasę, jak myśmy przejechali do łowiska z domu, cyk, do miejsca, gdzie polujemy. Wchodząc w, że tak powiem, tutaj w play, to Wam pokażę po kolei, jak żeśmy tutaj jechali i tak dalej. Zobaczcie teraz tutaj. Wchodzimy sobie w tematy, że tak powiem, funkcji, to możemy rozwinąć i tutaj na dole na pasku możecie nawet do swojego psa zadzwonić, co jest mega fajną opcją. Zaraz Wam to zaprezentuję. Tutaj mam lokalizator i tutaj mamy numer telefonu, znaczy mamy słuchawkę. Więc naciskamy słuchawkę i zobaczycie, co się stanie. Połącz. Uwaga. Musimy głośniej. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Borys. Możecie gadać ze sobą. Musiałbym się odsunąć dalej, ale chyba to słychać. Dobra, rozłączamy się. W każdym bądź razie jest opcja zadzwonienia do swojego psa. Ale dla mnie to było mega. Po prostu ja byłem w lekkim szoku, że jest coś takiego, że można zadzwonić i pies Was słyszy. Ma to za uszami, więc was słyszy. Wchodzimy dalej. Kolejną opcją, którą Wam chcę pokazać, to są tutaj wibracje. I znowu będziemy trzymać sobie obroże w jednym miejscu, lokalizator w jednym w ręce. Brakuje mi trzeciej ręki. Ale jak dacie wibrację, do góry macie informację, że zostało to wysłane do urządzenia, tak? Jak zobaczycie, o, i on cały czas wibruje, tak? Macie różne tryby tej wibracji, jak tutaj widać, więc możecie sobie wybrać to, co byście chcieli, tak? Kolejną opcją, co jest moim zdaniem świetna opcja, to opcja, słuchajcie, latarki. I to jest mega. To jest naprawdę bardzo przydatne. Jeżeli pies gdzieś biega po lesie w nocy, to Wam się na pewno przyda. Wchodzimy w lampkę, bo tu mamy też kilka trybów, więc dajemy SOS. Widzicie? I on miga w trybie SOS. Dajemy kolejny tryb. To już tam świeci sobie z inną częstotliwością. Dajemy jeszcze inny, czyli taką szybszą. Albo włączamy na stałe i będzie się świecić. I w tym momencie ona sobie pies będzie biegał w nocy ze światłem, które teraz to widać w dzień, jak ono się świeci, ale ono jest naprawdę mocne. No i oczywiście możecie wyłączyć. No i tu mamy sygnał dźwiękowy, czyli możecie wysłać sygnał dźwiękowy do psa, proszę bardzo. Więc jeżeli macie psa na sygnale, dobra, już może wystarczy tych sygnałów, nam dziki tu nie wejdą. Więc jeżeli macie psa nauczonego na sygnał, no to on też dostanie sygnał dźwiękowy. Słuchajcie, tych opcji tu jest dużo więcej i chciałbym, żebyście sobie tak na spokojnie też poczytali, bo mogę tutaj Wam, to są takie najbardziej, że tak powiem, przydatne i chciałem Wam te opcje zaprezentować. No tutaj macie jeszcze, możecie zrobić aha, tu Wam jeszcze pokazuję stan baterii. Oczywiście macie alarmy, szczekanie, jeżeli pies zacznie, miał założone 4 dni temu był alarm, możecie sobie te alarmy oczywiście wykasować i już nic Wam się nie będzie świeciło, więc brak powiadomień i powiem Wam, że jest to dobra, teraz się już przełączę normalnie. Funkcji w tym urządzeniu jest sporo. Możecie zaznaczyć sobie obszar, w którym polujecie. Ja dzisiaj poluję u siebie na rewirze 6. Mogę zaznaczyć granicę całego rewiru 6 i w momencie, kiedy pies będzie dochodził do granicy, dostanie sygnał dźwiękowy lub wibrację. Możecie to wszystko poustawiać. Jeżeli polujecie na przykład zbiorowo i jesteście na przykład, wasz pies pracuje w miocie, a wy jesteście na stanowisku, bardzo często się tak zdarza, bierzecie psa
zaznacza się mu miod i w momencie, kiedy on też dojdzie do miejsca, gdzie ten miod się kończy, on też dostanie sygnał, że nie powinien iść dalej i powinien wrócić. Oczywiście to nie jest tak, że jak pies tego nie będzie nauczony, to on to będzie robił. Jeżeli macie tak ułożonego psa, no to w tym momencie ten pies powinien zareagować, tak? Pomijam fakt jakiegoś gonienia zwierzyny, pomijam fakt, jeżeli idzie za zwierzyną ranną, no to jest zupełnie inna bajka. Natomiast jest tu naprawdę masę funkcji takich życiowych, jak ja to mówię, takich normalnych, potrzebnych. Są oczywiście funkcje jakieś tam zbędne. Bo dla mnie na przykład ta latarka wystarczyłaby w 2 trybach, nie musi być tych trybów 5. Wibracja być może też by wystarczyła w 2 trybach, nie musi tych wibracji być tam 5 czy 6, tak? Tak zrobili i tak jest. Co jest jeszcze najciekawsze i to jest największym plusem tego urządzenia, to Wam od razu mówię. Moi drodzy, wiecie co jest numerem 1 w tym? To, że tam bateria trzyma 100 godzin. Ja sam byłem w szoku, ponieważ przy ostatnim naszym polowaniu z Borysem oczywiście odpiąłem mu lokalizator, zostawiłem u siebie w garażu i go nie wyłączyłem. I to było, powiedzmy, w czwartek. Biorę go do ręki w środę, czyli 6 dni później, odpalam, patrzę, on się świeci. Mówię, kurde, to ja nie wyłączyłem urządzenia, ale mówię, jak mogłem go nie wyłączyć? To 6 dni wytrzymało, wchodzę w aplikację, patrzę, a tam jest 7% baterii. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak Wam kiedyś pies zginie, nie wiem, później go nie będzie, czasami jest tak, że psa szukamy 2 godziny, 3 godziny, 10 godzin i w pewnym momencie inne lokalizatory się wyłączą, bo się rozładują. Tutaj trzyma to 100 godzin. Więc słuchajcie, naprawdę byłem pod mega wrażeniem, że to tak długo wytrzymało, bo to 6 dni praktycznie, powiedzmy 5,5 dnia było włączone i to działało. Jeszcze miało 7% baterii, więc to jest naprawdę wielki, wielki plus i uważam, myślę, że jest to urządzenie, które da taki wewnętrzny spokój. Jeżeli ktoś ma psa, poluje z psem, chce mieć tego psa jakby pod stałym nadzorem, pod kontrolą, to Wam to polecam. Teraz zapraszam Was na wypowiedź Darka, któremu życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo wypowiedź jest w bardzo niekonwencjonalnym miejscu, że tak powiem. No ale my się znamy, lubimy się, także polowaliśmy razem, Darek u mnie podkładał psy, więc jest w takiej sytuacji, jakiej jest, ale po prostu sam zadzwonił, że chciałby, czy mógłby, że tak powiem, wyrazić swoją opinię prywatnie, ale doszliśmy do wniosku wspólnie, że dużo lepiej jakby po prostu się nagrał, więc też to jest nagrane za pomocą telefonu, ale w dobrej jakości uważam, więc dokładam to do materiału, żebyście mogli to zobaczyć. To by było na tyle, więc co? To jest jakby pierwsza część tego materiału o lokalizatorze Rexie. I teraz, jeżeli coś nam tutaj wyjdzie, oczywiście, to do Was jeszcze wrócę. Natomiast teraz sobie będę nagrywał drugi odcinek, kontynuacja tego. To będzie kontynuacja polowania, kontynuacja, że tak powiem, naszej zasiadki, ale to już zobaczycie pewnie w kolejnym odcinku, bo odcinek będzie kontrowersyjny. Może nie, może nie tyle kontrowersyjny, co powiem, odcinek będzie nawiązywał do obecnej sytuacji, która jest w tej chwili, w miesiącu kwietniu panuje w naszym kraju. A tam się dużo rzeczy nałożyło i zobaczycie sporo urywków, wycinków, bo Michał to będzie kleił i Michał to postara się Wam powklejać. Ale to w następnym odcinku, czyli za kilka dni. Ale jak coś oczywiście wyjdzie, to do Was wrócę. Także do zobaczenia i Dashbur. Dashbur, cześć wszystkim. Witam koleżanki i kolegów. Darek Gończy Polski się kłania. Myślę, że większość mnie kojarzy z Facebooka, z prawdziwych polowań. Dzisiaj postanowiłem zrobić nagranie dla sudeckiej Ostoi z tego względu, że podkładam już psy ładnych naście lat i kilka dni temu zobaczyłem, że na sudeckiej Ostoi pojawił się super produkt dla psów oczywiście. Nie ukrywam, że chodzi od razu o nawigację dla psów, w skrócie nazwę Rex, która była pokazywana na kanale Sudecka Ostoja i która jest dostępna w sklepie Sudecka Ostoja i w sklepie partnera Sudeckiej Ostoi Kolba. I od razu mówię, nic z tego nie mam, to nie jest lokowanie produktu, to nie jest marketing. Grubymi literami od razu podkreślam, słuchajcie, jestem psiarzem z krwi i kości, to dzięki psom tak naprawdę
Jestem myśliwym. Dzięki psom poznałem wielu wspaniałych przyjaciół, w tym m.in. Kamila z Sudeckiej Ostoi. I zawsze sprawy psów były mi bliskie sercu i są moją totalną pasją. I gdybym dzisiaj musiał zrezygnować z łowiectwa, to na pewno bym nie zrezygnował z psów myśliwskich ani z podkładania. I mam nadzieję, że będę mógł podkładać jak najdłużej. Od razu wam powiem, że nagrywam się z dziwnego miejsca, pewnie to trochę widać, bo jestem w szpitalu. No niestety tak się zdarzyło, ale wszystko będzie dobrze. Wyzdrowieję. Trochę tu jeszcze muszę pobyć, później wrócić, później pobyć, ale nie o mnie jest ten program, słuchajcie, tylko tak naprawdę o produkcie, który został pokazany na Sudeckiej Ostoi dla psów, o nawigacji GSM i GPS, w obydwu tych technologiach dla naszych czworonożnych przyjaciół. Słuchajcie, powiem tak, poprosiłem dzisiaj Kamila, mówię, Kamil, wiesz co, ja uważam, że trochę trzeba więcej o tym powiedzieć. Krótka decyzja, dlatego jest ten mój monolog. Swego czasu, czyli tak naprawdę w 2012 roku, czyli 12 lat temu, sorry, dla mojego psa gończego polskiego kupiłem nawigację po oczywiście rozeznaniu rynku. Była to nawigacja Garmina GTU 10, która dokładnie opierała się na tej samej technologii co nawigacja, która została teraz wypuszczona na rynek, i pomiędzy 2015 rokiem, w którym przestało działać GTU 10, Garmin zawiesił tą usługę, do dnia dzisiejszego w tej technologii nie wyszło nic. Chyba że ja czymś nie wiem, chociaż cały czas staram się ten rynek monitorować. Krótko o historii nawigacji. Mieliśmy wcześniej, jeszcze przed 2012, polską firmę Aportuj, która swego czasu oferowała obroże działające też w technologii GSM i GPS z jakimś tam abonamentem, nie pamiętam w tej chwili jak już to wyglądało. W każdym razie w 2012 roku firma Aportuj.pl Polska oferowała obroże za 1350 zł i trzeba było sobie dokupić kartę SIM na dane. Był też Geodoc za 1800 zł i też trzeba było do niego dokupić kartę SIM. Mówimy o roku 2012, taka była oferta. Dzisiaj mamy 2024 i macie super ofertę za zupełnie inne pieniądze. Jakie? To wam Sudecka Ostoja powiedziała. Ja już nie chcę tutaj cały czas lokować tego produktu, ale uważam, że jest świetny, dlatego postanowiłem właśnie to nagrać. W międzyczasie oczywiście był dostępny słynny Garmin Astro, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Później weszła Garmin Alpha, uważam do tej pory najlepszy produkt Garmina, i też była dostępna tylko w Stanach. Wynikało to z tego, że Garmin działał jest nawigacja radiowa, która działała na falach, które były w Unii Europejskiej zakazane, były przeznaczone dla wojska, chociaż wojsko ich nie wykorzystywało. W każdym razie Garmin nie dostał zgody, żeby działać na tych falach. Po kilku latach Garmin zrobił oczywiście duży rynek europejski, Francja, Szwecja, Hiszpania, Niemcy, Polska gdzieś tam, oczywiście kraje nadbałtyckie, nasi wschodni sąsiedzi. Zrobił też Garminy na częstotliwościach dozwolonych w Europie, chociaż wiem, że one się też różnią i na przykład w Szwecji są inne, w Niemczech coś tam jest innego, coś tam jest kompatybilne i tak dalej. Garmin kiedyś to pokazywał na swojej stronie, teraz to ukrył. I to nie jest moje odkrycie, tylko jedynego człowieka, którego znam, który w Polsce poza serwisem Garmina serwisuje Garmina i jest lepszy jak serwisanci Garmina, ale nie na tym nagraniu, na pewno nie podam nawet jego imienia. Ci, którzy mają Garminy, to wiedzą. No niestety, jak to się mówi, Sedlex, Duralex, czy jakoś tak. My później, w momencie, kiedy GTU 10 przestało działać, Garmin był bardzo drogi. Mając jednego psa, alternatywa pomiędzy tym a tym kosztowała kupę kasy. Później sprowadziliśmy, bo była taka możliwość, Garminy sprowadziliśmy, nie tylko ja, ale też moi koledzy.
Mam nadzieję, że to już się przedawniło. Sprowadziliśmy Garminy ze Stanów Zjednoczonych, Alfa. Je tam wystarczyło zupdate'ować soft. Każdy mógł to zrobić. To nie był lot w kosmos, jak ja to mówię. Każdy mógł to zrobić i to działało. Działa niektórym do dzisiaj. Tak wyglądał rynek nawigacji. Dlaczego o tym mówię? Bo słuchajcie, tak naprawdę w momencie, kiedy GTU garminowskie, czyli usługa nawigacji dla psów, dla dzieci i tak dalej, dla samochodów, skończyła swój byt w 2015 roku. Wynikało to z tego, że w tym małym Garminie GTU była karta SIM amerykańskiego operatora AT&T i oni się wycofali ze współpracy z Garminem. Nie wiem dlaczego, no jakieś biznesy po prostu. I słuchajcie, i tak naprawdę teraz nawigacja REX ma też w sobie kartę SIM jakiegoś operatora, która działa u wszystkich operatorów. I to jest bardzo ważna funkcja i cecha. A dlaczego? No bo ta karta łapie sygnał każdego operatora, który jest silniejszy. Dobrze wiecie, że w niektórych miejscach lepszy jest Plus, w innych Orange, w jeszcze innych T-Mobile, ktokolwiek się tam pojawi. Jest to też zarobista sprawa, że macie ten sygnał za granicą, gdziekolwiek będziecie. Wy możecie być, strzelam, w Argentynie, a pies czy obiekt, który śledzicie, będzie w Szwecji. I też go będziecie widzieli, bo jest to, jeżeli jest sygnał telefonii komórkowej jakiegokolwiek kraju, to się wszystko łączy i to wpada na serwery i to wszystko widzicie i to jest mega plus. A na przykład powiem Wam, że właśnie te obroże, o których wspomniałem, które były dostępne wcześniej, no to tam trzeba było sobie kartę SIM kupić. I tak samo było w Trackerze, który chyba do dzisiaj oferuje jeszcze swoją usługę. Tracker swego czasu był w ogóle totalnie mocno marketingowo silny, oni bardzo agresywnie wchodzili ze swoimi produktami, sponsorowali konkursy, dając sobie fajne nagrody, no co by tu nie powiedzieć, na konkursach kynologicznych, bo nie tylko chodzi tutaj o dzikarze czy tropowce, ale też o wyżły. No a Garmin miał to gdzieś. No bo Garmin miał tak silną pozycję i ma do dzisiaj, że nie potrzebował tej dźwigni handlu, jaką jest reklama, sponsoring i tak dalej. A Tracker mocno wchodził, ale słuchajcie, Tracker kosztował tyle kasy, nie wiem jak jest dzisiaj, nie sprawdzałem tego, że my jako podkładacze to się trochę pukaliśmy po głowie. Byliśmy ignorantami, co niektórzy, w tym ja, przyznaję się do tego i nie mam z tym problemu, bo no, oferowanie jakiejś tam usługi na GSM za taką kasę, która kosztowała tyle co Garmin, to trochę było niepoważne, ale nie chcę tutaj nikogo, to było moje zdanie, tak, no to nie wiem, jeżeli samochód firmy, nie wiem, Dacia kosztowałby tyle co Mercedes, no to chociaż czy był lepszy, ciężko powiedzieć, w jednych sytuacjach tak, w drugich nie. No Tracker miał jakieś wzmacniacze sygnałów i tak dalej. Tam te obroże też były w jakichś tam różnych specyfikacjach, jakaś tam powiedzmy troszeczkę niby słabsza, ale wzmocniona, znaczy nie słabsza, standardowa i wzmocniona. Tracker w zasadzie powstał w Finlandii, płaski kraj, kraina Nokii, czyli tak naprawdę ikony telefonii mobilnej, no to o czym tutaj mówić, a gdzie tutaj porównywać do zasięgu w Polsce. Także to jest taka krótka historia, którą ja tam podsumowałem kiedyś, dodałem jeszcze tutaj te rzeczy, które się pojawiły na rynku, bo chodzi o to, że jak zobaczyłem to co na Sudeckiego stoi, to mówię, kurde, no wreszcie ktoś to zrobił. Wreszcie jest nawigacja, która ma kartę SIM operatora, który będzie działał wszędzie, bo tam trzeba było sobie dokupić i tak dalej. Nie wiem jak tam jest, słuchajcie, z roamingami i tak dalej. No, zupełnie inna bajka dla mnie. A tutaj mam znacząco zwiększa to zasięg tej obroży, czyli tak naprawdę funkcjonalność. No bo u mnie w domu na przykład, słuchajcie, mam dwa telefony, dwie karty Premium Mobile, ona działa na Plusie i T-Mobile. No powiem wam szczerze, że T-Mobile totalnie leży, a Premium śmiga. No i no kto tak nie ma? No to każdy się gdzieś tam spotkał. No, nie polujemy w dużych miastach zazwyczaj, chociaż niektórzy blisko i wtedy mają pełen komfort.
Co Wam jeszcze powiem, co mi się mega podoba w tej nawigacji Rex, o kilka rzeczy, o których Kamil nie wspomniał, bo nadal to testuję, jest mega obcykany w tych gadżetach. To jest, dla mnie jest też Sudecka Stoja często wyrocznią jakiś tam, szczególnie rzeczy, o których ja mam mniejsze pojęcie, ale to, co ja zauważyłem już od razu w tym programie i co sobie doczytałem w instrukcji o obsługi, bo już tam Kamilowi głowy nie chciałem zawracać, to co sobie doczytałem na stronach producenta. Cała funkcjonalność, którą Wam Kamil pokazał w tym odcinku, nie będę się o tym w ogóle powtarzał, być może gdzieś coś tylko zasygnalizuję, nie ma to sensu, obejrzyjcie sobie ten odcinek Sudeckiego Stoi, naprawdę warto. Nic nie strzelił, mówię dla tych, którzy od razu są żądni tutaj trofeów, ale nie o to chodzi, zupełnie nie o to w tym odcinku chodzi. Po pierwsze tam dodatkowe rzeczy, czyli o których nie było powiedziane, to sygnał wibracyjny i sygnał dźwiękowy. Inaczej, Kamil akurat o tym powiedział, ale chciałem Wam tylko powiedzieć taki przykład, jak to jest bardzo pomocne, bo Garmin Alpha też to ma. Ja nauczyłem moje psy przychodzenia czy zawracania na puszczanie sygnału. Ja nie uznaję, powiem szczerze, kopania psów prądem czy wysyłania impulsu elektrycznego, powiem tak bardziej jak cywilizowany człowiek. Ale to jest, na ten temat się nie będę tutaj rozwodził i nie chce mi się nawet na ten temat za bardzo rozmawiać, bo to dłuższa rozmowa. Ale sygnał dźwiękowy jak najbardziej. Słuchajcie, to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo łatwo można ułożyć psa. Mi się to udało z 2 psami, z 3 już, więc myślę, że każdemu się też to uda. Wystarczy, że wychodzicie na spacer z psami oczywiście, które są w miarę żarłokami. No ja mam gończe polskie, także tam, słuchajcie, miska fruwa, jak jest jedzenie w środku, więc nie ma z tym problemu i generalnie jest tak, idziecie z psem na spacer, sygnał, smakołyk, sygnał, smakołyk, puszczacie psa, jest dalej, sygnał, smakołyk i metodą Pawłowa powtarzacie do znudzenia i pies później, który goni, gdzieś zapędzi się poza miot, czy zapędzi się w ogóle na spacerze, zazwyczaj oczywiście powinien wrócić. Oczywiście są sytuacje, kiedy tego nie zrobi, kiedy będzie miał ranną zwierzynę, kiedy ktoś go zamknie, kiedy będą inne różne sytuacje, aczkolwiek macie taką okazję. Ja powiem Wam szczerze, że w zeszłym sezonie niestety doszło do takiej sytuacji, gdzie podkładałem z przesympatycznym kolegą Przemkiem i nasze psy puściły się chyba za dzikiem, a to nie ma znaczenia. Jego suka kopówka, kolegi posawska suka albo pies, nieważne, i mój gończy. No i stoimy na linii, na flance tak naprawdę, psy 600 metrów chyba od nas. Ja mówię, Przemek, psy zaczynają lecieć do drogi, nie wojewódzkiej, ale krajowej. No mówię, tak i tak to nie ma sensu, tam nie było rannej zwierzyny, nie było tu strzałów, więc gonią żywego zwierza, a że są 3, no to są nakręcone. Mówię, ja zawracam psa sygnałem. No, Przemek tak chyba nie miał nauczonego psa, nie wiem nawet czy miał ten sygnał, nie pamiętam jaką miał nawigację. No i ja mojego psa wróciłem, a Przemek suki nie, jego suka wpadła pod samochód. No, oczywiście to nie jest tak, że pies zawraca jak robot, chociaż niektórzy też tak potrafią ułożyć psy w zależności od psa i tak dalej, ale jest to mega, mega pomocne i warto się na tym skupić, słuchajcie, warto się na tym skupić i próbować, bo no widzicie, no myślę, że, no nie wiem, śmiem twierdzić, że uratowałem życie mojemu psu, a przynajmniej w jakiś tam sposób do niego nie dopuściłem. Pies już przebiegł te swoje 600 parę metrów, wiedział, że jest zamiotem, bo też już jest trochę polowany, dostał sygnał i dobra, wołam, bez sensu, wracam, okej. Także to zostawiam. Kolejna rzecz, którą ja tam widziałem, to już widziałem u Kamila na telefonie, jak pokazywał, doczytałem sobie to w instrukcji, możliwość zapalenia psu latarki. I znowu, Garmin Alpha też to ma, czyli mrugającej diody czy świecącej diody. Słuchajcie, to jest bardzo pomocne. Tutaj lekka ironia, niektórzy podkładają psy na dewizówkach, czasami wiecie jak to się kończy, regulamin mówi, że ostatni miot powinien się zakończyć przed zachodem słońca, ale w regulaminie nie jest dopisane w której strefie czasowej. Także ja to tak zostawię, ci co podkładają wiedzą o co chodzi. Ale nie tylko, słuchajcie, szukacie puszczałków zazwyczaj na polowaniu jakimś wieczornym, nocnym, nie zawsze się czeka do rana, bo widać reakcję zwierzyny, że warto puścić psa i tak dalej.
no niech tam za czymś pójdzie, niech tam jeszcze ruszy, nie daj Boże, jakiś młody, niedoświadczony pies jakiegoś tam, nie wiem, jelenia czy kozę, gdzieś coś tam pobiegnie. Słuchajcie, jest ciemno, zapalacie latarki, pies jest bezpieczny. Po pierwsze, widzą go samochody, no bardziej go widzą, niż by tej latarki nie miał zapalonej. Po drugie, też jacyś przechodnie gdzieś wieczorem, zimową porą, którzy jeszcze chodzą, spacerują, no jeżeli zobaczą coś, co leci i świeci, no to też na to zwrócą uwagę, bo większość ludzi, która szczególnie nie ma psów, no nie zwraca na to uwagi. I wy szukając swojego psa też możecie się podpytać, czy biegł tu taki pies, bo widzicie tak, że pobiegł, że to, że tamto. Macie też większy spokój, bo ktoś, kto widzi waszego biegnącego psa i mówi tak, biegł na przykład pełnym pędem, no to wy już też wiecie, że na przykład, nie wiem, nic mu się nie stało. No i to też w jakiś tam sposób uspokaja. Także to są dwie na pewno rzeczy, które ja tam zauważyłem. Doczytałem sobie też w instrukcji, że bateria tego Rexa ma 2500 mAh. No to ja wam powiem tak, telefon, z którego tutaj teraz to nagrywam, ma 5000, który się ekran świeci i tak dalej i wytrzymuje mi cały dzień. Więc absolutnie wierzę w deklarację producenta, że to naprawdę dużo wytrzyma. Szkoda, że nie sprawdziłem, ile miał Garmin GTU 10 pojemności baterii, ale powiem wam szczerze, ta bateria długo wytrzymywała, naprawdę długo. Widziałem też, bo Borys miał w ogóle zupełnie inną obrożę, jakąś czarną. Widziałem też na stronie, że ta obroża jest bardzo fajna, pomarańczowa z odblaskiem, mega sprawa. Myślę, że ta biotanowa też któraś by tam weszła. Zresztą te biotanowe też można kupić, one są trwalsze i są takie mniej brudzące się, bo jak się pies wpierdzieli w parcianej w błoto, to ona już nie będzie świecić, nawet jak samochód nie będzie świecić, a ta biotanowa się jeszcze jakoś w miarę tam wyczyści, to też wam polecam. Już nie będę mówił jakich firm, bo to sobie możecie znaleźć, chociaż mam jedną taką ulubioną, która się myślisko nie reklamuje, ale robi super produkty, a to może następnym razem. I jeszcze ma jedną rzecz, Rex, pamięć 16 mega. 16 mega. No to jest taka sytuacja, że wy tracicie sygnał, ktoś tam, czy obroża traci sygnał, ale zapamiętuje, co się działo i wam wysyła. Coś było tylko napisane, że ta usługa chyba jest dodatkowo płatna, korzystanie z tej dodatkowej pamięci, ale słuchajcie, w GTU 10 w 2012 roku, 13, 14, 15 i wcześniej, ona też była dodatkowo płatna, 5 euro. I teraz chciałbym jeszcze wam powiedzieć jakby trochę o cenach i tak dalej. No, wymieniłem wam cenę, ile coś kosztowało 12 lat temu. Tutaj macie cenę 1900 zł. Teraz tak. Najwięcej komentarzy było abonament. Powiem szczerze, ja jestem zdziwiony, bo teraz po pierwsze 70 euro, Kamil wam to wyliczył na 25 zł na miesiąc. Za GTU 10 w 2012, 13, 14 i 15 roku trzeba było zapłacić pierwszy rok za darmo, tak jak tutaj, 50 euro. No to słuchajcie, 12 lat temu było 15% taniej, 20, nie wiem. Ktoś to umie szybko policzyć? Mniej więcej. No więc jakby ten abonament to jest dla mnie trochę, podnoszenie w ogóle kwestii tego abonamentu to jest dla mnie dziwne, no bo 70 euro, słuchajcie, na rok to jest, przeliczcie sobie to na amunicję. Przeliczcie sobie to na papierosy, na piwa, na co chcecie, no, dla psa. No, ja nie rozumiem podnoszenia w ogóle tego tematu, ale okej. Perception is reality, jak mawiał klasyk, więc no jeżeli taki ktoś ma problem z tym, czy ewentualnie podnosi go, no to może tak rzeczywiście jest. Jeśli chodzi teraz o porównanie w ogóle dwóch technologii, bo to jest bardzo ważne, czyli skupmy się na Garminie Alpha i skupmy się, czy w ogóle na tym, co oferuje Garmin, jeśli chodzi o nawigację radiową, no bo GSM-owe już nie oferuje, z tego co ja wiem, i na tym Rexie. Jedna funkcja, o której jeszcze zapomniałem, którą też doczytałem, właśnie, sorry, że się cofnę, możecie sobie do T-Rexa dodać kontakty, czyli ja mam T-Rexa, ty masz T-Rexa, on ma T-Rexa i ona ma T-Rexa. I możecie sobie sparować te kontakty i widzicie, gdzie który z was jest. Nie wiem, czy widzicie psy kolegów czy koleżanek, tak jak ma to Garmin Alpha,
ale jest to też fajne, no bo przy polowaniu jako podkładacze to w ogóle jest mega. Przy polowaniu jako na przykład na pióro, no to też fajnie, bo widzicie, gdzie kto jest z psem, w jakich tam szuwarach czy tak dalej. No oczywiście ukochany też styl mojego polowania, czyli norowce, no to tutaj się to nie sprawdzi za bardzo, bo tam chyba nadal zostaje tylko Terrier Finder, który odbija sygnał psa, który jest w norze, czy w stogu, czy gdzieś. To tak tylko dodam. Jeśli chodzi w ogóle o dwie technologie, słuchajcie, w 2012 roku, tak jak powiedziałem, Garmin GTU 10, technologia GSM kosztował 800 zł zakup. Garmin wtedy Astro ze Stanów kosztował, jeśli dobrze pamiętam, coś pod 3000 zł w przeliczeniu dolarów, oczywiście wysyłki i tak dalej. Każda dodatkowa obroża to też tam było jakieś, nie wiem, wtedy chyba 800 zł. Teraz to tak i tak jest wszystko droższe, więc zostawiając jeszcze na chwilę cenę, same technologie. Tak jak powiedziałem wcześniej, GSM Wam będzie działał wszędzie w ogóle, jeżeli nie będzie sygnału, ale powiem Wam jedną rzecz, no, z mojego doświadczenia i dlaczego ja wybrałem wtedy też Garmina, bo po pierwsze był tańszy, po drugie, no pies też wychodzi w pewnym momencie po ciemku z lasu i idzie do ludzi, szuka ludzi, tak jest zawsze. Oczywiście może natrafić na coś, co go zatrzyma. Wtedy to były wnyki, bo jeszcze ich było dużo więcej niż teraz. No dzisiaj to jest populacja wilka, niestety. Wypadki samochodowe, czyli może zostać gdzieś trafiony na drodze, gdzie nie ma zasięgu. No i niestety sytuacje, tak zwany nieczysty strzał, czy niebezpieczny strzał myśliwego, który się nie przyzna. Były takie sytuacje, znamy takie sytuacje, niestety. Także to na pewno, a na Garminie no to widzicie to zawsze. No chyba, że pies jest na tyle daleko, że tracicie sygnał. I to jest właśnie minus też Garmina Alpha, że traci sygnał. I nie wierzcie w te opisy, jeżeli ktoś nie miał nigdy Garmina, że widzicie psa na 8 km, bo ja Wam powiem szczerze, że ja psa widziałem najdalej na chyba 2,5 max. Oczywiście są tam dodatkowe takie, macie anteny wkręcane do bazy, wyciągane teleskopy, znacząco to zwiększa zasięg. Tak, zgadzam się, oczywiście to działa, na pewno tak. Słuchajcie, no to jest radio, tak jak to proste, fala musi być i ten. Ja polowałem w zeszłym sezonie, fajnie udało mi się 3 czy 4 razy zapolować w górach i widziałem minusy Garmina, bo pies wybiegł tylko za lekką górkę, gdzie w prostej linii powiedzmy było ode mnie, nie wiem, 400 metrów, ja już go nie widziałem. Oczywiście wszedłem na górkę i miałem go znowu na Alfie wyświetlonego. Także to jest różnica w technologii. No i to należy przede wszystkim rozważyć, ale uważam, że Rex jest fajnym rozwiązaniem, szczególnie dla ludzi, którzy no, poruszają się w łowiskach, które znają, gdzie wiedzą, że ten zasięg jest, czy jak ten zasięg wygląda i tak dalej. No ja jestem podkładaczem, robię około 30, 20 paru, powyżej 30, nieważne, polowanie i jadę czasami na tak różny teren, że nie wiem, czy będę miał zasięg. U mnie w moim na przykład pierwszym kole, w moim tak zwanym macierzystym, no tego zasięgu nie ma. Tam jest tragedia, tam się nic nie zmieniło, jest niby prosty las, ale tam zasięgu nie ma, tam słuchajcie, żeby ktoś Ci pomógł ze zwierzyną, to musisz czasami wejść na dach ambony i wysłać SMS-a, że jesteś tu i tu, w tym, czy przyjedzie i czekać, aż Ci odpowie. Ja tam kiedyś koło przebyłem w nocy, to powiem Wam szczerze, że musiałem po prostu iść gdzieś tam kawałek od auta, żeby jakąś pomoc uzyskać od kumpli. No ale tak jest i tak jest wszędzie i tego nie zmienimy. No i tam rzeczywiście Garmin. Co do Garmina, słuchajcie, no osoba, o której wspomniałem, która serwisuje Garmina, dałem mu też, bo mi się tam już po paru latach jakaś taśma elektryczna przetarła w obroży, coś tam jakiś tam, wiecie, gumka od włączania się wcisnęła i tam trzeba było przerobić ten włącznik, no wszystko ma swój czas i naprawił mi to za naprawdę tam kilka stówek, nie pamiętam ile, to jest nieważne, bo bym musiał powiedzieć całą specyfikację naprawy i powiedział mi tylko taką inną rzecz, słuchaj, trzymaj tego Garmina jak najdłużej, nie wymieniaj go na tego nowego, polskiego, jeszcze wtedy tylko była Alfa, nie było tych wszystkich Alf 200, 300 i tej całej nowej oferty, która jest teraz, bo mówi, słuchaj, te stare są naprawdę porządne, to mówi, zobacz ile już to lat masz, wtedy już to miałem chyba 7 lat, nie pamiętam jakoś, tak? Mówi, zobacz, za 7 lat mi to przyszlesz, znowu Ci to naprawię i będzie to śmigać. A te nowe niestety 2-3 lata pada. No i to wszystko wygląda tak trochę jak na rynku
całym RTV AGD, no bo wszystkie, nie wiem, rzeczy, którym się kończy gwarancja, padają. No i niestety ta polityka Garmina jest, czy była, trochę dziwna. Teraz to, co Garmin w ogóle zrobił, to niby technologia super, hiper, bo jest dużo fajnych, no nie super, hiper, zrobili coś fajnego. Zrobili coś fajnego, dużo nowych funkcji, ale tak naprawdę nic nie można zsynchronizować z tego, co się miało. Garmina Alpha przestali obsługiwać, przestali to serwisować, nie można tego zsynchronizować z nowymi bazami, stare, nowe obroże, nic nie działa wspólnie, nic. O tym wszystkim pisał w ostatniej Braci Łowieckiej, kwietniowej, Piotrek Wesołowski. I naprawdę polecam się Wam zapoznać z tym artykułem. Fajnie to Piotrek zebrał. Z tego miejsca go serdecznie pozdrawiam, bo też jest w szpitalu 4 km dalej. Także powiem Wam, że nie wiem, co się dzieje ostatnio, ale wyjdzie z tego. Wszystko jest ok, pod kontrolą. Dużo zdrówka, Piotruś. I on fajnie zebrał, słuchajcie, w tabeli te wszystkie nowe Garminy, funkcje. Mega robotę Piotras zrobił. Mega robotę, także chapeau bas. I ja tego nie będę tutaj powtarzał, powielał, bo to trzeba sobie przeczytać i zobaczyć. Także moim zdaniem Garmin zamknął złoty wiek, kończąc wsparcie dla Alfy. To była naprawdę genialna nawigacja. Jest, bo ona działa. I ja jej używam, nie tylko ja, mnóstwo podkładaczy. Dla przykładu Wam powiem, polowaliśmy z chłopakami z Opolskiego w zeszłym sezonie. Kolega miał Alfę 200, nie wiem ile on miał, rok. Kończymy polowanie, mega fajną akcją z psami, do dzisiaj mi się mordka śmieje, jak ją sobie przypomnę. I Remik mówi, kurde, mi zostało 10%. Jak mój pies gdzieś uciekł, no to teraz co, po baterię i ten. Powiem Wam szczerze, że w jednym i w drugim rozwiązaniu, to się w ogóle tego nie bójcie, baterie w obrożach działają zdecydowanie dłużej niż w tych bazach, bo tam są ekrany, czy tak jak w telefonie macie, sami wiecie jak jest z telefonami, jak to wszystko gaśnie. Także no co do jeszcze różnic. No ja jestem głównie podkładaczem. Co innego troszeczkę jest na polowaniu indywidualnym, co innego jest na polowaniu zbiorowym. No, często wiecie, rękawiczki, mokre paluchy i tak dalej. No telefonu to sami wiecie, jak to się obsługuje, nie? Ja na przykład rozmawiam przez zegarek. No nie akurat przez ten, ale rozmawiam przez zegarek, bo mi się nawet go nie chce wyciągać z kieszeni, bo zanim ja go tam otworzę, to nie ma szans. No i to też jest jakiś taki plus dla Garmina Alpha i jego następców. Więc, bo to jest przystosowane bardziej do takiego oddoru. No ale z drugiej strony, wiecie, no jak idziecie na polowanie indywidualne, to zawsze musicie Garmina Alfę mieć, obrożę naładowaną, a tutaj sobie bierzecie taką obrożę tylko T-Rexa, podłączacie to w samochodzie. Wystarczy. Telefon macie zawsze, a tu jeszcze musicie pamiętać o bazie. Dlatego ja wskazuję plusy i minusy, żeby każdy sobie to przemyślał. No i słuchajcie, no też bardzo ważna rzecz, no cena. No, tak jak Kamil powiedział, 6000 Garmin, tutaj 1900. I tak jak powiedziałem, no podnoszenie w ogóle kwestii tego abonamentu przy kosztach zakupu psa, przy kosztach jego leczenia, nie daj Boże, to jest dla mnie w ogóle no nie wiem, no nie warto o tym już nawet mówić. Także tak Wam powiem, działa Garmin. Ja powiem szczerze, no ja mam Garmina, jestem z niego zadowolony, jestem podkładaczem przede wszystkim. Jeżdżę po różnych łowiskach i dopóki będzie działał, a wiem, że mam fajnego Garmina, to będę z niego korzystał. I w moim łowisku, bo mam też takie łowiska, gdzie mam 100% pokrycie, i na polowaniach, bo też no widzę po prostu reakcje też, no jest to troszeczkę szybsze. Na pewno, słuchajcie, jest to trochę szybsze, szybciej to działa niż w tych GSM-owych rozwiązaniach i tu nie ma co gadać. Ale powiem Wam tak, no zaczynam się drapać po głowie, bo jak mi się, nie daj Boże, mój stary Garmin skończy, a kiedy wszystko się kiedyś kończy, to co ja zrobię? No kupić Garmina za 6000 plus drugą obrożę dla drugiego psa, a może będę miał 3, więc wydam pewnie, nie wiem, z 9. I co mi się po 2 latach rozpieprzy, zepsuje i co ja z tym zrobię? No kiepsko. Więc nie wiem co zrobię. Być może będzie wtedy już lepsze pokrycie polski GSM, no to wybiorę tego Rexa i tutaj naprawdę nie mówię tego jak dla bajery, tylko no po prostu realnie oceniam jakieś tam scenariusze. Co do w ogóle, słuchajcie, posiadania lub nieposiadania
dla psa nawigacji, no to jest dla mnie po prostu, ja nie wiem, no to jest dla mnie temat, który w ogóle nie podlega dyskusji. Jak myśmy zaczynali podkładać, w 2008 roku, myśmy w ogóle śmiesznie wyglądali w tych Bundeswehrach, nie mieliśmy kamizelek dla psów, nie było nawigacji. To był rok bodajże któryś tam, że wchodziły te obowiązkowe elementy odblaskowe na polowania zbiorowe, gdzie tak niektórzy się bali, że lisy nie będą na nich szły i pojawiły się w sklepach takie te pomarańczowe opaski na rzep. No to myśmy to psom przyczepiali, wpisywało się numer telefonu i to był cały twój ratunek, a czasami się w lesie spędzało do 9. Czas, chodziło się po śniegu, szukało tropów, a może zastrzelony, a może to, a może tamto, milion ciemnych scenariuszy w głowie, powiem wam szczerze, nieciekawe czasy. Słynne polowanie sylwestrowe, które miało się skończyć o 12 w południe. Kolegi Witka, słynnego podkładacza, 2 psy poszły za strzałami petard gdzieś z wiosek, bo myślały, że tam jest linia myśliwych. No i ja wylądowałem w domu około 20. Także no, mina mojej kobiety bezcenna, ale wspomnienia są na całe życie. No, także to, słuchajcie, pełen po prostu, naprawdę pełna partyzantka. W tej chwili, no bez tej nawigacji to ja sobie nie wyobrażam wyjść z psem do lasu, tak samo jak nie wyobrażam sobie wyjść bez telefonu, bez latarki. No latarkę musicie mieć zgodnie z regulaminem, ale no naprawdę wydanie 1800 zł, jak sobie to, jeżeli to nawet wam będzie miało działać, nie wiem, 2-3 lata i sobie to podzielicie na ilość miesięcy, ilość sytuacji, ilość nerwów na szukanie psa, benzyny przepalonej w tych terenówkach, jeżdżenie, trąbienie, szukanie, masakra. Ja wam powiem szczerze, ja się na psy naprawdę, naszukałem się psów, wiem co to znaczy, jak teraz w głowie, już czasami psa, słuchajcie, żegnałem i mówię teraz, jak ja wrócę do domu i powiem dzieciom, że już przyjadę bez psa do domu. No, naprawdę gra nie warta świeczki. Te parę złotych wydać na to naprawdę uważam, że jest to świetne urządzenie. Nie testowałem tego, ale nie muszę, słuchajcie, bo znam tą technologię. Widzę, o ile fajnych funkcji ona jest powiększona i nie mam z tego nic. Mam z tego satysfakcję, że coś fajnego zostało wymyślone w końcu dla psów, że nasi czworonożni przyjaciele będą zabezpieczeni. I to jest dla mnie najważniejsze, bo psy naprawdę są często niedoceniane, a dla mnie te psy to jest wszystko. Więc słuchajcie, nie przedłużając, nie wiem ile tam wyszło materiału, kto tutaj dotrwał do końca. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, połamania, przede wszystkim powrotów do domu w komplecie. Dashboard, trzymajcie się.